Cześć! Dzisiaj Wam pokażę mój nowy kawałek działki, która jest właśnie za mną. Moja działka nie jest stąd daleko, tylko jedna działka jest pomiędzy nimi, także jest blisko i zaraz Wam pokażę, co się na niej znajduje. Może zaczniemy od tyłu, bo ludzie chodzą. Ta działka w ogóle jest przy drodze głównej, ale ma tą szopę i ta szopa jest z fajnego drewna, nie taka badziewna, tylko grube drewno. Trzeba tylko trochę naprawić dach. W środku oczywiście jest trochę bałaganu, ale ten poprzedni właściciel zostawił motykę, zostawił jakieś tutaj inne narzędzia, zostawił trochę pojemników, trochę skrzynek, także ja z tym wszystkim zrobię użytek. A dach, mój mąż już się zabiera do naprawy, bo trzeba położyć nową papę, trzeba naprawić rynnę, a dla mnie w tym momencie rarytasem jest ta jeżyna bezkołcowa, która ma piękne dojrzewające owoce. Już zrobiłam trochę takiego dżemu albo puree, po prostu ugotowałam z gruszkami, jest taki fajny, gęsty, słodziutki dżemik. Tutaj trochę poprzycinałam tą jeżynę, ale jest w fazie owocowania i po prostu szkoda by było to usuwać, bo chcieli to usunąć. Ale że ja wzięłam ten kawałek, także zobaczcie. Przepiękna jeżyna bezkołcowa, słodziutka, dojrzewająca. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie jakby mi ktoś dał prezent pod choinkę, taki wyrośnięty krzak jeżyny. I tutaj właśnie zbierano, tu mój mąż naprawia tą rynnę, ale zbierano wodę z tej szopy i cały ten kontener jest napełniony wodą i ma tutaj taki kran, więc mam mnóstwo wody, to jest chyba nie wiem ile litrów, czy 1000 litrów. W Polsce chyba to nazywacie mauserem, tutaj się to nazywa cube, czyli kostka. Ta beczka jest wypełniona do połowy. Także ja mam tą szopę, ten kontener, tą jeżynę bezkołcową. Ten kawałek ma osoba i to będzie chciała sobie zachować. Ten następny kawałek ma ktoś inny, ale tylko do października. Czyli w październiku odtąd, tutaj ma ziemniaki, tam ma pasternak i dynię piżmową. Od października będę miała ten kawałek aż do furtki. W tym momencie mam tylko to truskawkowe pole, odtąd gdzieś, czyli 1/3 tej całej działki, a od października będę mieć 2/3. Także już mam wielkie plany, już widzicie, usunęłam trochę truskawek, posadziłam moje brokuły gałązkowe, purpurowe, które będą plonować następnej wiosny, a pomiędzy nimi mam taki plan, bo przywiozłam sobie moje sadzonki. Tu są sałaty, kapusty pekińskie, chyba 3 odmiany. Tu mam fioletową, zieloną. No i będę je pomiędzy nimi tutaj sadzić. No ale pomiędzy nimi pewnie sałaty i posieję jakąś rzodkiewkę, a kapusty pekińskie może gdzieś indziej, bo tutaj nie jest zbyt dużo miejsca. Zobaczcie, niektóre z tych truskawek jeszcze kwitną. Zostawię sobie ich trochę, ale nie za dużo, bo potrzebuję miejsce na przykład ziemniaki w przyszłym roku, na przykład więcej miejsca na cebulę, buraczki, dynie, wszystko to, co zajmuje sporo miejsca. Tutaj ktoś ma szparagi po drugiej stronie, ale one przerastają na moją stronę i widzicie, są takie fajne, grube. Także będę miała szparagi wiosną. Bardzo się cieszę, bo widać, że były grube. Fajnie. Tam mam topinambur, to znaczy to nie jest jeszcze moje i ja chyba go usunę, bo nie lubię za bardzo i posadzimy coś innego. Tam były też rabarbary, ale widzę, że ktoś je już wyjął, bo żeby sobie przenieść na swoje miejsce. No, a ja mam te wszystkie truskawki. Oczywiście jest to malutki kawałek ziemi, nie jest to pole
wielkie albo dom z wielkim polem. Jest to szopa z malutką działeczką, ale dla mnie to jest początek nowej przygody i po prostu małe, ale cieszy. I teraz jakbym stąd chciała iść do mojej działki, to jest dosłownie 20 kroków. Tu jest ta nowa działka, tu jest działka dwóch starszych osób, moich sąsiadów działkowych. Moja działka jest tu. Ten pierwszy kawałek nie jest mój, także tylko przez niego przechodzę. I za chwilę będę na mojej działce. Widzicie, bardzo bliziutko, także nie ma problemu. Bardzo się cieszę, że mam ten nowy kawałek. Jest to super, bo prosiłam przez kilka lat i zawsze mi mówili, że 100 osób czeka w kolejce, ale te 100 osób się okazało, że nie opiekują się działką tak jak powinni, więc dostałam w tym roku. Hej! I tu jest moja działka. A moja działka, tu jest mój pierwszy tunel z pomidorami, melony, papryki. Moja działka rozciąga się tutaj. I tutaj jest jeszcze mój drugi tunel, taki mały kawałek tutaj jest. Może Wam pokażę, co się dzieje na mojej działce pokrótce, żebyście mieli update. Jak widzicie, moje pomidory jeszcze są zielone, to znaczy te wyższe grona. Ale co Wam chciałam powiedzieć, to trochę o działkach, bo miałam takie pytania. Działki w Anglii się wynajmuje na rok. Nie płaci się tak dużo, to zależy od wielkości, ale ja płacę gdzieś około 50 funtów. Teraz mi się powiększyła działka, więc może trochę lepiej, ale to jest na cały rok i możemy sobie użytkować tą działkę jak chcemy. Nie kupuje się tutaj ziemi, nie możemy trzymać zwierząt, także możemy stawiać szopy i tunele i szklarnie, ale nic takiego badziewnego, które może fruwać z wiatrem, bo to jest niezbyt bezpieczne. Także ja tą działkę mam od 7 lat. Bardzo, bardzo kocham. Tu widzicie, jak plonuje Cuore Antico di Acquiterme. W ogóle ten krzak się złamał, ale przeżył. Zerwałam owoc, który tu był największy, 540 gram. Tutaj jest następny. Tu jeszcze 3, tu jeszcze 1. Także jest to odmiana bardzo plenna. Niektórzy mówią, że jest dobra, niektórzy mówią, że nie za bardzo. Także to pewnie zależy. Tu wczoraj pozbierałam trochę tego mega groniastego i ten mi bardzo smakuje. Dojrzewa stopniowo, jest słodziutki i taki kruchy. Fajny pomidorek. Tutaj mam jeszcze trochę malachitowej szkatułki. I malachitowej szkatułki się dojadłam smaku, bo któryś kolejny owoc był bardzo dobry. Słodko-kwaśny mi smakował. O tym pomidorku też zmieniłam zdanie. To jest Sun Cherry Premium, słodziutki, ale musi być bardzo dojrzały, czerwony, nie taki pomarańczowawy. Mam jeszcze kilka pomidorów, których nie testowałam i je trzymam w domu. Tak na przykład jak ten, to jest Rose of Dar. Mam kilka owoców w domu do przetestowania, jeszcze nie próbowałam. Ten Marsh & Fee okazał się niesmaczny, muszę powiedzieć. Smak nie jest wcale nawet pomidorowy. Jest taki jakiś bardzo łagodnie owocowy, ale nic specjalnego. Także to jest typowo pomidor ozdobny. Nic takiego specjalnego. A tutaj dalej widzicie Cuore Antico di Acquiterme. Zobaczcie, to jest następne 500 gram co najmniej. Tutaj kolejne. Wielkie. Zobaczcie. Bardzo plenny, nie choruje. Jest dobry pomidor, tylko pewnie potrzebuje trochę słońca i trochę gorąco. Tutaj moje papryki,
które już zaczęłam jeść. Najwcześniejsza była Etiuda. To jest jedna z tych pomarańczowych. I wczesna także okazała się Lamia. To jest prawdopodobnie Lamia, ale nie jestem pewna. Tu była Lamia. To jest Zorza. Fajnie się przebarwia z takiego blado-żółtego koloru na pomarańczowy i pewnie potem będzie czerwony. To jest też Lamia. I one są bardzo słodkie, te polskie papryki, także warto zbierać nasiona, bo Lamia i Etiuda nie są mieszańcami, także będą powtarzać te same cechy. I w tym roku, no miałam tutaj włókninę na tym wszystkim, ale ona od słońca po prostu się podarła i już jej nie mam. Tutaj widzicie też zorzę, przepiękne kolorki i bardzo wczesna zorza i na takim małym krzaczku, zobaczcie ile ich wisi. Całkiem sporo. I tutaj też mamy zorzę. Tutaj pewnie następna Lamia. Teraz jestem w drugim tunelu. To jest serce białoruskie, zobaczcie, plenne. Cały czas produkuje. To jest to serce czerwone, a za nim jest serce węgierskie, które jest różowe. Też miało sporo owoców nawet. A tutaj mam pomidor, którego jeszcze nie próbowałam. Też już mam w domu ze 3 albo 4. A nazwa jego to są góry Libanu. Nazwa jest francuska, ale w tłumaczeniu to chyba są góry Libanu i jest bardzo, bardzo plenny. Tutaj z tej strony mam persimmon, też bardzo plenny, duże owoce, bardzo słodkie, bardzo pyszne i widzicie, jeszcze mam 2 i 2 na górze, także polecam, to jest mój numer 1 pomarańczowego pomidora jak na razie. Tutaj jest pomidor Rapunzel F1 mieszaniec, którego puściłam, pozwoliłam mu rosnąć, bo to jest koktajlówka i może jeszcze do września, października, jeszcze może te kwiaty mi zaowocują, bo tutaj już ma owoce, być może, dlaczego nie? Koktajlówki czasami tak puszczam, nie zakańczam, jak widzicie dosyć plenny i to jest bardzo pyszny w smaku pomidorek. Jak widzicie, posadziłam tu sałaty pomiędzy moimi brokułami. To jest akurat ta salanowa Haflex, czerwona. Tam jest sałata Nawara, Haflex, Rosa de Trento. Także jeszcze przed zimą te sałaty zbiorę. A tutaj po środku sobie posieję może rzodkiewkę. Teraz tu, gdzie były kukurydze,
posadziłam kapusty pekińskie, bo ja nie uprawiam kapust pekińskich wiosną, tylko właśnie o tej porze roku i za 2 miesiące będę miała piękne kapusty pekińskie. To jest odmiana Scarvita, jak widzicie jest taka, fioletowa. Tam jest odmiana Kizeri, mam jeszcze jedną odmianę Ricci. I tutaj to wszystko oczywiście będzie przykryte siatką, bo kapustę pekińską wszystko je. Wszystkie owady, bielinki, ślimaki, wszystko ją uwielbia.